Cześć! Jesteśmy w tym bardzo brzydkim miejscu z tym bardzo ładnym samochodem, czyli nowym Mercedesem SL AMG, ponieważ szukam. Twórcy tego modelu powiedzieli, że ta nowa generacja, która od kilku miesięcy jest na polskich drogach, nawiązuje do samych początków SL-a, do tej generacji, która pojawiła się na rynku w roku 1954. No, jako magazyn Classic Auto w takim razie powinniśmy te korzenie znaleźć. Tu ich nie ma, więc chodźcie w dalszą podróż ze mną. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. W ostatnich latach Mercedes SL troszkę się pogubił, była to taka zapomniana linia, ale teraz powraca na rynek w myślę bardzo ciekawej formie. Tak jak widzicie tutaj dookoła, no trudno powiedzieć, żeby ten samochód nawiązywał do korzeni. W końcu mamy wielki ekran, tutaj mamy kolejny ekran i wiele innych świecidełek, które znamy też choćby z nowego Mercedesa klasy S. Ale jednak to, co mnie przekonuje do tego, że ten SL rzeczywiście ma charakter SL-a, to są te dwa charakterystyczne żebra, no, to ukształtowanie maski, które jest znane rzeczywiście z pierwszego SL-a. Ale czy to wystarczy, żeby powiedzieć, że ten model ma ten charakter samochodów z lat 50. I w ogóle jeszcze takie szerzej pytanie zadam. Czy współczesne samochody są w stanie uchwycić tego samego ducha, którego znamy z modeli GT z lat 50. i 60.? Cóż, nastawiłem już cel w naszej nawigacji, który pozwoli nam zbliżyć się do odpowiedzi na te pytania. To, po czym teraz chodzę, to jest jak najprawdziwszy lód. Znajdujemy się na zamarzniętym jeziorze, ponieważ ta impreza, na którą dotarliśmy, nazywa się The Ice St. Moritz. Myślę, jeden z najbardziej niezwykłych konkursów elegancji na świecie, ponieważ a. organizowany jest na zamarzniętym jeziorze i b. co rok przyciąga absolutnie najbardziej niezwykłe samochody klasyczne z całego świata. Miałem nadzieję, że zobaczymy dokładnie ten samochód. Zobaczcie, również Mercedes SL, również czerwony, również Roadster, ale pierwszej generacji, protoplasta samochodu, którym tutaj przyjechaliśmy. Od razu wersja 300 SL, czyli ta topowa. To jest w ogóle niesamowity samochód, nawet w skali historii Mercedesa, ponieważ jest to samochód, który powstał z inicjatywy Maxa Hoffmana, Austriaka, który przeprowadził się do USA i można powiedzieć, że to on wykreował siłę wielu marek, między innymi również Mercedesa, ponieważ w czasach przedwojennych na terenie całego USA było tylko kilkadziesiąt sztuk samochodów marki Mercedes. Po II wojnie światowej, kiedy za rozkręcenie tej marki zabrał się Max Hoffman, było ich sprzedawanych kilka tysięcy w skali roku. Mercedes odniósł wielki sukces w USA, w dużej mierze za sprawą dokładnie tego samochodu. Jak wskazuje nazwa, pod względem technicznym model ten w dużej mierze bazował na Mercedesie 300, ale jednak został opakowany w absolutnie fenomenalne nadwozie, które odwoływało się z jednej strony do amerykańskiego poczucia estetyki, stąd te bardzo rozbudowane promy, ale z drugiej strony sama nazwa Sport Lejść wskazywała, że jest to konstrukcja jak najbardziej sportowa, a także lekka. Model ten został wsparty na bardzo innowacyjnej ramie rurowej, która ważyła kilkadziesiąt kilo. Na wczesne czasy to był kosmos, co wiązało się z tym, że rzeczywiście ten model był bardzo szybki. Napędzał go silnik 3-litrowy, rzędowa szóstka o mocy 215 koni, co przekładało się w połowie lat 50. na prędkość maksymalną aż 240 km na godzinę, co wtedy musiało robić na pewno bardzo duże wrażenie. Kiedy dostałem szansę zajęcia miejsca w środku tego samochodu, o wow, o wow, a to jest coś, to jest coś, jest to coś
niesamowitego absolutnie. Jest to amerykański przepych lat 50. połączony z elementami jak najbardziej rozpoznawalnymi z Mercedesów. Piękny widok długiej maski, która rysuje się przede mną razem z tymi dwoma charakterystycznymi wyżłobieniami, o których może pamiętacie, zacząłem właśnie od tego skojarzenia, które jak najbardziej jest widoczne. To jest niesamowite, że samochód, który powstaje w 2023 roku, przez cały czas ma świadomość swojej historii i ma przeniesione 1 do 1 te rozpoznawalne cechy. Oczywiście pod wieloma względami jest to, no jak widać, projekt zupełnie inny. Dzieli je w końcu, jakby nie patrzeć, 70 lat. Po raz pierwszy Mercedes 300 SL został zaprezentowany w lutym 1954 roku. Wersja ta otwarta, tak jak widać, którą Max Hoffman chciał od początku, powstała dopiero w roku 1957. Ten dokładny egzemplarz jest z roku 1958, a więc od tego samochodu, którym przyjechaliśmy, szybka matematyka, dzieli nas 65 lat. Jednak duch w dużej mierze jest rozpoznawalny. Duch SL przez cały czas jest jeden. 1,8 milion euro. Przed chwilą na ucho została mi zdradzona cena, żebym nikomu nie mówił, także powiem wam też po cichu. 1,8 miliona. Troszkę to kosztuje, troszkę nawet więcej niż ten SL, którym przyjechaliśmy, także no, to pokazuje, że przez cały czas SL jednak się ceni, prawda? Jest to linia szczególnych modeli w świecie Mercedesa. Zanim jeszcze wyjdę, zwrócę uwagę na jedną rzecz, to znaczy jak stosunkowo wysoko jest prowadzony próg, także jak on jest szeroki. Jest to rzecz nieprzypadkowa, ponieważ ta wyścigowa, stricte wyścigowa rama rurowa, na której ten samochód został zbudowany, ograniczyła możliwość robienia tutaj pełnoprawnych, normalnych drzwi. Jak być może pamiętacie, w wersji coupé przyczyniło się to do powstania wyjątkowych drzwi uchylonych do góry, które zresztą po latach zostały odwzorowane w modelu SLS. No cóż, oczywiście w Roadsterze w tamtych czasach jeszcze coś takiego nie miało miejsca, ale jednak widać tutaj to wyścigowe DNA tego modelu, które chciałbym wam pokazać przy okazji jeszcze jednego eksponatu, który znajduje się na The Ice. Mówiłem o Mercedesie SLS. Otóż jego nazwa wywodzi się od kolejnego modelu, który można zobaczyć na The Ice, i to jest ten samochód. Wbrew temu, co jest napisane tutaj na jego klapie 300 SL, ten model został zapamiętany, czy raczej nazwany później przez historyków jako SLS, czyli ta wersja sportowa. Ponieważ model SL w ogóle wywodził się z motorsportu. Jego bardzo lekka rama, która ważyła niewiele ponad 50 kg, była wspaniałą bazą do tego, żeby stworzyć na niej samochody sportowe, które tworzył tak sam Mercedes, jak i prywatni kierowcy, którzy po prostu brali te modele drogowe i na ich bazie tworzyli samochody takie jak ten i następnie wygrywali w wyścigach głównie w USA. Wracamy za kierownicę nowego Mercedesa SL. Jesteśmy ledwo 15 minut drogi od konkursu The Ice. Jak widzicie, krajobraz zmienił się całkowicie. Jedziemy w tej chwili na przełęcz Berlina, więc jesteśmy już znacznie wyżej. No, warunki drogowe znacznie się pogorszyły, ale jednak to jest nam niestraszne, ponieważ od tej generacji model SL jest napędzany na wszystkie 4 koła. No to jest bardzo skuteczna technika. Tak jak nawet uda nam się w tych warunkach mierzyć przez cały czas, notujemy przyspieszenie do 100 km na godzinę w poniżej 4 sekundy. A więc no, potężna mechanika o przez cały czas motorsportowym DNA. Zobaczcie, tak jak mówiliśmy, że pierwszy SL wywodził się z wyścigów, także ten model jest opracowany i budowany przez AMG, a więc tych speców od motorsportu. I to czuć, ponieważ jeśli zmienimy sobie tryb jazdy na sport i zredukujemy kolejne z aż 9 przełożeń, to przekonamy się, że jest to bardzo poprawnie skonstruowany samochód sportowy. Oczywiście bardzo wiele się zmieniło teraz poza tą wersją z
potężnym V8 o mocy 585 koni SL-a można dostać także z hybrydą, w której ten spalinowy napęd to jest po prostu tylko dwulitrowy, czterocylindrowy silnik. Właściwie trzeba uczciwie przyznać, że ta nazwa, która odnosiła się do lekkości, również nie jest już aktualna, ponieważ w tej chwili ten model waży prawie 1,9 tony. Jest to kawał wielkiego, bogato wyposażonego, jak widać, samochodu oblieczonego w te wszystkie zdobycze nowoczesnej techniki. A więc tak, czy jest to samochód rzeczywiście sportowy? Nie do końca. Mimo wszystko nie do końca. Nim się nie chce jeździć tak bardzo sportowo. Nie jest to rywal 19 Turbo czy Ferrari Portofino, które zresztą notabene nie jest dużo droższe od tego samochodu. Czy jest on lekki? Nie jest lekki. Ale czy SL nawiązuje do historii? Cóż, zrobię jedną rzecz, której do tej pory nie robiłem, ale tak się akurat składa, że wyszło nam słońce i to jest ten moment, w którym możemy przypomnieć, że wszystkie generacje SL-a były dostępne również w wersji otwartej. To, w jakim tempie ten model przyspiesza do 100 km na godzinę, czy to przez kogo został zbudowany, czy nawet to, jakiej wielkości są te ekrany, które znajdują się przede mną, ile mają funkcji, nie jest już tak bardzo ważne, jak fakt, że w tym miejscu ten samochód po prostu pasuje. Tu się wszystko teraz zgadza w tym momencie. SL został zbudowany właśnie na takie drogi i takie chwile jak ta. No i to się od tych blisko 70 lat nie zmieniło. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.